Jeszcze 15 lat temu nie spodziewaliśmy się, że w naszej strefie klimatycznej mogą występować choroby, które wcześniej były znane tylko i wyłącznie ze strefy tropikalnej, gdzieś z dalekiej Afryki. Europa, jak i Polska będzie mierzyć się z chorobami przenoszonymi przez kleszcze i chorobami przenoszonymi przez komary. Spodziewamy się tego, że coraz częściej będziemy obserwować w Polsce takie choroby jak wirus zachodniego Nilu, jak denga. Podejście, które stosuję w swoich badaniach naukowych i w ogóle w pracy, którą wykonuję, to podejście jednego zdrowia, tak zwany One Health. Nie da zadbać się o zdrowie człowieka, nie dbając o zdrowie zwierząt i środowiska. Jeżeli wiemy, jakie zarazki, jakie patogeny, gdzie występują, przez co są przenoszone, w jakich lokalizacjach występują, posiadając taką wiedzę, jesteśmy w stanie wdrożyć jakieś działania naprawcze albo prewencyjne. Nauka zmienia nasze życie. Dzisiaj w cyklu Pokolenie NC rozmawiam z panem profesorem Maciejem Grzybkiem, parazytologiem i epidemiologiem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu szybko do rzeczy. Kończył pan studia 15 lat temu. Mniej więcej w tym czasie też powstało Narodowe Centrum Nauki. Czego pilny student Maciej Grzybek nie mógł jeszcze wtedy wiedzieć, bo takich wyzwań jeszcze wówczas nie było. Z jakimi chorobami i zagrożeniami mierzymy się dziś, których te 1,5 dekady temu jeszcze nie było. Ten czas szybko leci. Pilny student nie wiedział, że zostanie naukowcem, chociaż bardzo chciał zawsze być naukowcem. Ja wyjechałem do Anglii na University of Nottingham po to, żeby pałać się nauką i to mi się udało. Zaszczepili we mnie ten pierwiastek naukowca, z czego się bardzo cieszę, i po powrocie do Polski zacząłem zajmować się różnymi chorobami, tak naprawdę pasożytami, czyli organizmami, które czerpią korzyść z swojego żywiciela i powodują stan chorobowy. Czego nie wiedzieliśmy 15 lat temu? Nie wiedzieliśmy chyba tego, że będziemy mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim tymi, które są spowodowane zmianami klimatu, działalnością człowieka, tym, że pewne organizmy migrują, przenoszą się. Jeszcze 15 lat temu nie spodziewaliśmy się, że w naszej strefie klimatycznej, w Europie, w Polsce mogą występować choroby, które wcześniej były znane tylko i wyłącznie ze strefy tropikalnej, gdzieś z dalekiej Afryki. Obecnie mierzymy się z takimi problemami. I jakie to są choroby? Rozmawiamy w wakacje, więc też to są choroby, które mogą migrować, jak rozumiem. Jakie to choroby, o których nie rozmawialiśmy 15 lat temu? Na pewno trzeba pamiętać, że pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby nie znają granic. One przemieszczają się razem z towarami, którymi handlujemy, razem z podróżnymi, którzy wyjeżdżają i przemieszczają się z miejsca na miejsce, także z nami, z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Niestety obecnie Europa, jak i Polska będzie mierzyć się z chorobami przenoszonymi przez kleszcze i chorobami przenoszonymi przez komary. To są dwa główne wyzwania dla ochrony zdrowia publicznego, dla nas, dla osób, które zajmują się właśnie chorobami wektorowymi, czyli tymi przenoszonymi przez jakieś organizmy, na przykład przez kleszcze, czy też przez komary. I spodziewamy się tego, że coraz częściej będziemy obserwować w Polsce takie choroby jak wirus zachodniego Nilu, jak denga, mam nadzieję, że nie Zika, wirus kleszczowego zapalenia mózgu szaleje po Europie, także jest obecny w Polsce. Ale oprócz chorób obserwujemy także pojawienie się nowych patogenów, nowych wektorów, czyli organizmów zdolnych do przenoszenia groźnych zarazków, które wcześniej nie występowały w Polsce. Są to na przykład kleszcze migrujące. Tutaj mamy dzisiaj, powiedziałabym, plac zabaw w studiu, ale to są tylko zabawki, które wiążą się bezpośrednio z pana pracą. Oryginałów raczej nie chcielibyśmy tu widzieć w studiu. Postarałem się przynieść parę takich modeli organizmów, które powodują problemy zdrowotne. I zaczynając od komara, który jest najgroźniejszym zwierzęciem w naszej strefie klimatycznej i w ogóle na świecie, ponieważ przenosi szereg bardzo groźnych chorób i niestety choroby, które są przenoszone przez komary, powodują wiele zgonów i wiele powikłań. Mówię tutaj przede wszystkim o malarii. Przyniosłem także, tutaj akurat mamy gametocyt, zarodźca malarii, Plasmodium falciparum, wspaniały model.
pod mikroskopem wygląda jak rogalik albo banan. Komórka nie do pomylenia przez każdego obserwatora. Przyniosłem także krętka borelii. Myślę, że wszyscy ze słuchaczy znają chorobę boreliozę przenoszoną przez kleszcze. Notujemy w Polsce około 35 000 przypadków boreliozy rocznie. To jest groźna choroba przenoszona przez kleszcze, które występują w Polsce, ale przyniosłem też ssaka, przyniosłem też szczura. Jest on związany z moim projektem, który obecnie realizuję, projektem Preludium Bees, który nosi tytuł Wirom miejskich szczurów i myślę, że też chętnie opowiem za chwilę, dlaczego warto badać szczury w miastach. No właśnie, na razie powiedzieliśmy sobie o zagrożeniach, o patogenach, ssakach, ale nauka ma już na te zagrożenia pewne recepty, pewne rozwiązania. Czym w tej chwili pan się zajmuje i co chciałby pan wnieść w naukę o tych zagrożeniach? Podejście, które stosuję w swoich badaniach naukowych i w ogóle w pracy, którą wykonuję, to podejście jednego zdrowia, tak zwany One Health. Jest to sposób postrzegania nauki, prowadzenia badań w sposób multidyscyplinarny, czyli podejście, kiedy nie da zadbać się o zdrowie człowieka, nie dbając o zdrowie zwierząt i środowiska. Unikalna metoda polega na łączeniu badań z zakresu zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt, ekosystemów, środowiska, po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie bardzo proste, co w trawie piszczy. Dlaczego warto je zadać? Ponieważ jeżeli wiemy, jakie zarazki, jakie patogeny, gdzie występują, przez co są przenoszone, w jakich lokalizacjach występują, to posiadając taką wiedzę, jesteśmy w stanie wdrożyć jakieś działania naprawcze albo prewencyjne. Nie da się podejmować odpowiedzialnych, świadomych decyzji, nie mając wiedzy. I właśnie te nasze badania, które polegają na poszukiwaniu, czyli tak zwanym biomonitoringu, obserwacji tego, co się dzieje w środowisku, jak pewne organizmy ze sobą oddziałowują, pozwala nam na zdobycie tej wiedzy i potem przekazywanie jej dalej do włodarzy miast, do samorządów, czasami także do osób rządzących naszym krajem. Jesteśmy przy szczurach, bo o nich pan wspomniał w sposób szczególny. Rozmawiamy w Warszawie. Pan bada szczury miejskie, między innymi w Warszawie i w Gdańsku. Jaki ma być efekt tych badań i czy szczury w Warszawie mogą się różnić od tych gdańskich? I to jest świetne pytanie. Tego jeszcze nie wiemy. Projekt, który realizuję wspólnie z moim doktorantem, Preludium Bees, nosi tytuł Wirom miejskich szczurów. Postawiliśmy sobie właśnie pytanie, jakie zarazki, jakie patogeny mogą być przenoszone w Polsce przez wszędobylskie, wszechobecne gryzonie, jakimi są szczury. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że szczur podróżuje z człowiekiem, czy współdzieli środowisko z człowiekiem od dziesiątek tysięcy lat. Tam, gdzie człowiek, tam i szczury. Szczur bardzo chętnie występuje w miastach, dobrze się miewa w miastach, tam znajduje pożywienie. Obecnie obserwujemy spory problem, jeżeli chodzi o populację szczurów w takich miastach jak Kraków, Wrocław, Gdańsk. Mnie jako badacza troszkę to cieszy, ponieważ będziemy mieli materiał badawczy do realizacji projektu. Zastanawiamy się, gdzie występują szczury, w jakiej liczbie, w jakich zagęszczeniach, jakie patogeny mogą przenosić, jakie zarazki, czy to są wirusy, czy bakterie, czy pasożyty. Na koniec tego projektu chciałbym stworzyć mapę, na której będziemy dobrze widzieć, że w danej lokalizacji występują takie szczury i przenoszą na przykład takie gatunki wirusów czy też bakterii pasożytów. Taka wiedza da nam możliwość w sposób lokalny, ale także i krajowy zaradzenia sobie z problemem chorób przenoszonych przez gryzonie. Rozumiem, że nie mamy jeszcze wyników, bo projekt jest w toku, ale musiało być jakieś założenie u podstaw tego projektu, że istnieje możliwość, że te szczury się po prostu różnią między sobą, tak? Czy jakie tu potencjalnie mogą być różnice w tym, co przenoszą szczury? Każde miasto, każde środowisko jest unikalnym, unikatowym ekosystemem. Wiemy już z badań mikrobiomów, że każde miasto ma tak zwany swój odcisk genetyczny. Doszliśmy z naszą wiedzą, z możliwościami badawczymi, poznawczymi do etapu takiego, że
pobierając pewne próbki środowiskowe z danego miasta, jesteśmy w stanie stwierdzić, że dana osoba na przykład była w tym mieście, chociażby pobierając wymaz z podeszwy buta takiej osoby. Doszliśmy do tego, to jest po prostu niesamowite, że naukowcy są w stanie rozwikłać taką zagadkę. Każde miasto różni się od siebie i na pewno szczury różnią się, ponieważ mają różne ekosystemy, różne środowiska. Jedne miasta mają dostęp do wody, inne na przykład nie mają. Mówię tutaj o ciekach wodnych typu rzeki czy też kanały. Różni się to, co jemy, więc dieta szczurów także będzie się różnić w miastach. Na Pomorzu chociażby spożywa się więcej ryb, tak? A na przykład na Śląsku może więcej mięsa. Nie jestem ekspertem w dietetyce, ale zakładam, że są różnice. A pamiętajmy, że szczury pożywiają się resztkami jedzenia. Więc na pewno jakieś różnice będą. Na pewno będą różnice w zagęszczeniach szczurów, że w danych miejscach, w miastach, na przykład na starówkach miast, tych szczurów będzie więcej. Z powodu starszej infrastruktury, może lepszej dostępności do śmieci, czy też większej ilości resztek spowodowanych ruchem turystycznym. W miastach mniejszych, gdzie ten ruch turystyczny jest zdecydowanie obniżony, prawdopodobnie te populacje będą wyglądać inaczej. Mam nadzieję, że nie wykryjemy żadnych groźnych patogenów, które mogą zagrażać zdrowiu publicznemu. Oczywiście byłoby to bardzo ciekawe, ale dbajmy o nasz dobrobyt, dbajmy o zdrowie człowieka i no, ten projekt wierzę, że przyniesie odpowiedzi na wiele różnych pytań. Rozmawiamy w cyklu Pokolenie NCN. Narodowe Centrum Nauki finansuje badania podstawowe. Pana badania są podstawowe, ale są też jakby bardzo blisko życia i bardzo blisko zastosowań. Czym się różnią te badania podstawowe od tych niepodstawowych w pana dyscyplinie? To jest podchwytliwe pytanie, ponieważ zawsze w badaniach podstawowych odpowiadamy na bardzo, może nie proste, ale właśnie podstawowe pytanie: co, gdzie, jak, kiedy. A następnie zdobyte wyniki możemy wdrożyć, czy też przeprowadzić aplikację. I myślę, że ten projekt Preludium BIS pokazuje, jak z badań podstawowych można osiągnąć troszeczkę badania aplikacyjne albo wdrożeniowe. Czyli badając, co przenoszą szczury, gdzie przenoszą szczury, jestem w stanie przedłożyć po zakończeniu projektu taką chociażby mapę albo raport z tego, jakie zarazki wykryliśmy, czym się różnią, gdzie się różnią i te informacje pokazać czy głównemu inspektorowi sanitarnemu, czy głównemu lekarzowi weterynarii, których rolą jest wdrażanie już działań zaradczych. Ja stoję na stanowisku takim, że naukowcy powinni skupić się na nauce, na prowadzeniu badań podstawowych, aplikacyjnych i przekazywać wiedzę do samorządów, do lokalnych społeczności, czyli komunikować wyniki badań naukowych po to, żeby nie była to praca taka pusta, bo co z tego, że my coś zbadamy i włożymy wyniki do szuflady? No nie, musimy się chwalić tymi wynikami, musimy pokazywać, co zrobiliśmy i jak to wpływa na naszą wiedzę, społeczeństwo, na nasze zdrowie. Dlatego jestem przekonany, że przez badania podstawowe robimy kawał dobrej roboty, ponieważ wyniki tych badań powinny być używane później w badaniach aplikacyjnych albo wdrożeniowych. I wydaje mi się, że tutaj akurat jest zrozumienie też po stronie decydentów czy instytucji publicznych i jest zapotrzebowanie na takie wyniki badań. To jest akurat ta dyscyplina, w której ta więź między naukowcami i ten przepływ informacji między naukowcami a instytucjami publicznymi jest chyba naturalny i płynny i bieżący. Tak powinno być. Tak mówi też właśnie strategia Jednego Zdrowia, że powinniśmy komunikować nasze badania jak najszerszej grupie odbiorców, właśnie także samorządowcom, czy na poziomie krajowym. Wydaje mi się, że nie da się prowadzić badań z zakresu bezpieczeństwa zdrowia publicznego, epidemiologii występowania chorób i nie komunikować ich do osób odpowiedzialnych. Ja prowadziłem wiele takich projektów, kiedy odkrywaliśmy pewne ognisko, czy na przykład występowanie danej choroby. Wracam do czerwca 2023, kiedy wspólnie z kolegami z Helsinek, z Gdańska, z Krakowa, tu pozdrawiam serdecznie profesora Krzysztofa Pyrcia, także wielokrotnego laureata NCN, wykryliśmy, że koty były zakażone wirusem ptasiej grypy i to było na tyle, oczywiście to było badanie podstawowe, ale my musieliśmy przekazać te informacje do głównego inspektora sanitarnego, do głównego lekarza weterynarii, ponieważ takie ognisko bardzo wysoko zjadliwego patogenu, który występował w kotach, czyli najbliższych organizmach, które
towarzyszył człowiekowi, no, stanowi zagrożenie zdrowia publicznego. I ta wymiana informacji przebiegła bardzo sprawnie i dobrze i cieszę się, że mogliśmy zakomunikować takie zdarzenie epidemiologiczne. Ja, jak wiele tysięcy ludzi w Polsce, byłam żywo wówczas zainteresowana wynikami panów badań i śledziłam je rzeczywiście z dużą uwagą, czekając na kolejne lepsze informacje. Zaczęliśmy w zasadzie od tego, kiedy pan kończył studia. Było to 15 lat temu, a teraz przenieśmy się w czasie do przyszłości. Nie 15 lat do przodu, ale 30. Pomnóżmy. I powiedzmy, że Maciej Grzybek podsumowuje swoją karierę naukową. Co w tym czasie się wydarzyło? Co chciałby pan wnieść w naukę światową? To duże wyzwanie. Ja nie wiem, co będzie. Ja nie wiem, jak będzie wyglądał świat za 30 lat. Bardzo bym chciał stworzyć międzynarodową grupę badawczą. Powoli już mi się to udaje, która będzie wyznaczać trendy właśnie w poszukiwaniu nowych zagrożeń, w poszukiwaniu patogenów, zarazków, które powracają, które dopiero rozwijają się. Zmiany klimatyczne na pewno spowodują to, że będziemy mieli do czynienia z nowymi patogenami, nowymi zarazkami. To jest wielkie wyzwanie. Bardzo dużo jeszcze nie wiemy. Nie wiemy na przykład, że czy kleszcze migrujące, które są zdolne do przenoszenia krytycznie groźnych patogenów, takich jak kongijsko-krymska gorączka krwotoczna, czy zadomowią się w Polsce. Już wiemy, że są. Projekt Uniwersytetu Warszawskiego, kleszczobranie narodowe, wykazał, że te kleszcze są obecne. Pytanie, czy będą w stanie się rozmnażać. Co zrobić, jeżeli będą się w stanie rozmnażać? Jak zabezpieczyć nasz system ochrony zdrowia przed możliwością wystąpienia tak groźnego patogenu jak kongijsko-krymska gorączka krwotoczna, której śmiertelność wynosi prawie 50%. Więc ja nie mam jednej odpowiedzi, jak będzie wyglądać grupa badawcza, czy Maciej Grzybek za 30 lat. Pewnie już będę zupełnie siwy. Mam nadzieję, że szczęśliwy. Chciałbym, żeby moje badania miały wpływ globalny, czyli żebyśmy łącznie z moimi współpracownikami, grupą, żebyśmy dotykali tematów trudnych, odważnych, żebyśmy się nie bali i żebyśmy mieli przede wszystkim środki na to i wsparcie systemu, aby takie badania móc prowadzić. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że takich, którzy będą mogli być wspierani przez Narodowe Centrum Nauki, będzie coraz więcej. Moim gościem dziś był pan profesor Maciej Grzybek. Dziękuję bardzo.